Bardzo lubię, strasznie, bardzo mi się podobają te dema, jestem fanem od lat, znam chłopaków z Odbyt Design, jestem... A nie, czekaj, to nie może iść tak być. A nie, słyszałeś o grupie Odbyt Design? Nie. Excellent. Pytanie. A tak w ogóle Czy słyszałeś o Odbyt Design? This is selfish. No, don't bother. Co? Czy myślisz nad używaniem Demomaniaka w następnej produkcji? Chyba Dagon. Ale muszę kłamać, mam mówić prawdę. Zabawna sprawa z tą pamięcią. Czasami, gdy wstaję rano, jakiś dzień z przeszłości staje mi przed oczami. Tak jakby dział się właśnie teraz. Natomiast to, co zdarzyło się wczoraj, jest jak ulica ciemna. Zimną w chuj nocą w Polsce w latach 90. Spowita alkoholową mgłą i niewyraźna, bo właśnie przepaliła się żarówka w ostatniej, niepewnie mrugającej latarni. Trzeba iść ostrożnie, bo dziur w chodniku jak w serze szwajcarskim i są tak głębokie, że można nogę urwać. Ewentualnie potknąć się wystające kubistyczne płytki chodnikowe i rozpłatać czerep. Odbyt Design. Odbyt... Kurwa, jak mam odpowiedzieć na to? Odbyt design, no to jest moja odpowiedź. Okej. Tak jak ta dzika, wroga ulica, życie w latach 90. było równie nieokiełznane. Niedawno rozpoczęta transformacja z pustych półek sklepowych komunizmu ku wspaniałemu kapitalizmowi spowodowała, że ludzie w tureckich dresach, swetrach i kraciastych koszulach wylegli tłumnie na ulicę w poszukiwaniu dobrobytu, perkalu i paciorków. Ludzie oszaleni na punkcie technologii. Pierwszym zwiastunem zmian była gorączka VHS. Co? Nie masz nawet odtwarzacza? Cienias. A ja mam magnetowid, co ma 8 głowic. Telewizja satelitarna z psychodelicznymi kolorami zachodnich reklam, równie nieprawdopodobnymi co biusty zachodnich aktorek z tanich erotyków niemieckiej telewizji. Willkommen zu Sat 1. Waliła zagranicznym kiczem po oczach, wywołując pożądanie tych wszystkich cudów, które do tej pory widzieliśmy jedynie w katalogach Quelle, przemycanych przez dobrych wujków z Berlina Zachodniego. W jednym z takich katalogów zobaczyłem coś, co wryło mi się w mózg i zmieniło moje życie na zawsze. Komputer. Zachodni cud technologii, dostępny do tej pory jedynie w sklepach Pewex, za surrealistycznie wysokie pieniądze, zaczął pojawiać się w Polsce. Dzięki tym wszystkim dzielnym, wąsatym Januszom, Józefom i Henkom, którzy przemycali wspaniałe Atari i Commodore do kraju, by potem sprzedawać się w zatęchłych sklepach o fantastycznych amerykańskich nazwach jak Yellow Box. Kto miał szczęście żyć w tamtych czasach, pewnie pamięta te perełki raczkującego marketingu, jak nasza rodzima podróba Coca-Coli, Big Black. Już samo istnienie sklepu, które sprzedaje komputery, wywoływało niekontrolowany napływ krwi do mózgu, przyspieszony oddech i drżenie rąk i nóg. Ale spokojnie, oddech, łapać oddech, dam radę. Raz, dwa, trzy, klamka, wchodzę. Wąsaty pan w eleganckiej skórzanej kamizelce z podwiniętymi rękawami koszuli, z odsłoniętym tatuażem kotwicy na przedramieniu, siedzi za ladą niewielkiego sklepu. Za nim na półce 2 pudła Commodore 64, kilka z magnetofonem dataset i kilka chińskich podróbek joysticków Atari. A przed nim na kontuarze niewyobrażalny przedmiot nie z tej ziemi. Amiga 500 z monitorem Commodore, na której pan Heniek naparza w goc. Ale grafika i dźwięk. No, tylko gra nudna. Łazisz tylko i zabijasz, komentuje gameplay pan Heniek. Ten nieustraszony heros z narażeniem życia daje polskiej części ludzkości Amigi i Commodorki. To musi być super człowiek. Jeśli GOC to dla niego kiepska produkcja, to ciekawe co jeszcze widziały jego oczy. Pewnie wybuchające galaktyki i bitwy kosmiczne. A co to za komputer? Też Commodore? Amiga. A ile kosztuje ta Amiga? 5 baniek. 5 milionów złotych. To jak 3-miesięczne wypłaty mojej matki, może nawet 4. Świat zawirował mi przed oczami, nogi ugięły się w kolanach, a czarna otchłań zaczęła otwierać się pode mną. Nigdy nie będę miał Amigi. To jest kosmiczna maszyna z innego wymiaru i tylko super ludzie pokroju Henry'ego mogą się bawić takimi zabawkami, tak jak gadżety Jamesa Bonda. Możesz sobie, chłopcze, poglądać w telewizji i pomarzyć. Amiga nie była komputerem dla mas, ale Commodore 64 jak najbardziej. W krótkim czasie stałem się posiadaczem tej kozackiej maszyny.
która dzięki upadkowi komunizmu przeżywała swoją drugą młodość w Europie Wschodniej. Myślę czasem z sentymentem o tym małym kroku, kiedy wszedłem do magicznego sklepu taki naiwny i kompletnie nieświadomy. Dokąd mnie to zaprowadzi? Przecież gdyby ktoś mi to powiedział, nigdy bym nie uwierzył. Czułem za to, że moje życie ma cel i znaczenie i że prędzej czy później wydarzy się coś wielkiego, czego będę częścią. Odbyt design? To jest nie fair, oni nie znają już pytanie. Nie, wcale, że nie. To jest moja odpowiedź. Okej. Odbyt design? Kontrowersyjnie, ale znane. Mija kilka lat. Jestem już szczęśliwym posiadaczem Amigi. I to nie byle jakiej, bo modelu 1200. Teraz jako stary, prawie 40-letni Ramol widzę, jak wspaniałe to były dni. Choćby beztroska katowania pikseli w Deluxe Paint na zaawansowanych układach graficznych mojej przyjaciółki, które dawały nie lada możliwości jak na te czasy. Paleta 16,8 milionów kolorów, tryb HAM 8, który potrafił wyświetlić 262 144 kolory jednocześnie. W 1996 roku były to nadal imponujące parametry i Amigi ciągle królowały w studiach graficznych i telewizji. Sprzęt był nadal ceniony zarówno wśród profesjonalistów, jak i zwykłych użytkowników, pomimo upadku Commodore 2 lata wcześniej i kolejnych tragicznych losach tej marki. Oprócz grafiki próbowałem swoich sił jako swapper. Rozsyłałem moje pierwsze listy do innych swapperów rozsianych po całej Polsce. Masz internet? Nie. Co to? Po co ci internet, jak możesz wysłać dyskietki pocztą? No, zwykłe dyskietki, kurwa. Adresy wziąłem z magazynów amigowych, gdzie było mnóstwo ogłoszeń ludzi chcących nawiązać kontakty do swapu. Niestety kariery w większości były krótsze niż słynne 30 dni Waldemara Pawlaka. Zanim adwent pojawił się w druku, zazwyczaj swapper był już na emeryturze. Powoli traciłem nadzieję i właśnie wtedy... Jest wieczór. Rozmyślam o kryzysie mojej scenowej kariery, która najprawdopodobniej nigdy się nie zacznie. Gdy nagle dzwoni telefon. Tak, słucham. Cześć. Czy to Szogot? Tak. O, cześć. To Mr. Uchu. Freezers. 5 minut później dzwonisz do mnie i po prostu mówić nie mogłeś w stanie się skupić. Czy ty wiesz, kto do mnie zadzwonił? To jest niewiarygodne. Uchu wtedy otworzył nam, że tak powiem, drogę do ludzi ze sceny. O istnieniu demosceny wiedziałem już wcześniej, zanim zacząłem swapować. To były czasy, kiedy dema istniały w obiegu także dzięki piratom, którzy trzymali zawsze kilkanaście dyskietek z zapierającymi dek w piersiach produkcjami takimi jak Nexus 7, Andromedy, Nine Fingers, Spaceballs czy klasyk Technological Dead, Matt Elksów. Swapper to archetyp demosceny. Zapomniany zawód, który umarł wraz z popularyzacją internetu. Najważniejsza profesja, będąca spoiwem całej demosceny. Na czym to polegało? Upychanie po 5 dyskietek, 3,5 cala, wypełnionych po brzegi stafem, pokrytych naklejkami i pomazanych markerem, do zwykłej koperty listowej. Fejkowanie stampów, żeby obsłużyć 100 kontaktów miesięcznie i więcej. Listy na papierze toaletowym albo kartce wyrwanej z zeszytu i wkładki z pornogazetek. I czasami niemiłe wizyty u kierownika oddziału poczty, kończące się straszeniem policją. Za recycling znaczków groziły dosyć srogie kary, a biorąc pod uwagę typowy wiek przestępcy, kara pieniężna wydawała się wtedy bliższa dożywociu. Słuchajcie, ja przecież słupowałem, no to przecież fejkowało się znaczki. Mydełkiem albo lakierem. Pędzelkiem, kurwa, Ja to liczyłem klejem. Ładnie pocztę naraziliśmy na straty, kurwa. Ja pamiętam, takie były znaczki, zapamiętałem je, takie zielone i czerwone z jakąś małżą, kurwa, albo z jakimś takim stworem, kurwa, z dołu. I one chyba 13 czy ileś razy przeżyły, nie? No, znaczki zależnie od tego, jak brutalnie to robiłeś. To była cała wielka wiedza. Jakie znaczki? Je się smarowało, kurwa. Jakie metody, kurwa. Klejem, no. Ale poczta się kapnęła w pewnym momencie. Już ja jeździłem po różnych, ja na przykład miałem rower, miałem 20, przecież Defender to do posągu albo gdzieś chyba ciągali, kurwa.
Bo on się debil przyznał, kurwa, że ja mówię nie, a od kogo to jest? Mówię nie wiem, no widzi pani, że to jakieś były baby, kurwa, i dyskietki, kurwa. Ja nie wiem, co to jest. Pocztowcy nie zdawali sobie sprawy, wiesz, po co to ludzie robią, wiesz, że istnieje po prostu cirkus krąg ludzi, która się wymienia danymi. Nie no, bo stary, ja wysyła sobie znaczki, kurwa. Ale stary, my byliśmy w szkole, kurwa, i mieliśmy, kurwa, ja miałem po 200-300 listów, kurwa, miesięcznie do wysłania. Niemożliwe do zrobienia za To kasę. finansowo to po prostu była cała renta mojej matki, kurwa, tak naprawdę, stary. Bo Nie do ogarnięcia. Nie. Słuchajcie, Niemcy i Holendrzy nigdy mi nie odsyłali. Oni nie wiedzieli, nie kumali, kurwa, Nie, co oni nie tolerowali Nie? tego. Tak? Tak się porządni byli? Uchu był swaperem i Uchu tak naprawdę był tym trzonem, który wymienia informacje pomiędzy klastrami sceny, czyli pomiędzy grupami i tak dalej. Także on znał wszystkich. To by było w momencie, jak byłeś z swaperem, to miałeś kontaktów? W szczytowym momencie 150, ale to było bardzo kosztowne równocześnie. I trzeba było kombinować ze znaczkami, powiedzmy, swojego czasu. Z niektórymi w Polsce potrafiłem wymienić na przykład 3 listy miesięcznie, więc myślę, że wysyłałem około 300 listów miesięcznie mniej więcej. Tylko tak jak ci mówię, że tam takich kontaktów, z którymi pisałem naprawdę długie listy, może była 1/3, a reszta to było bardziej... Nie były to krótkie, ale tam co tam, jak tam, jakieś tam opisy, co się dzieje, jest jakaś wymiana informacji o grupach, a z częścią to były właśnie zagraniczne kontakty, które były tylko po to, żeby miał co rozsyłać ludziom poza listami. A ogólnie produkcji było dużo i w takim szczytowym momencie swaperzy byli bardzo popularni, bo do BBS-ów jeszcze nie wszyscy mieli dostęp. Internet jednak jeszcze chodził na modemie, który pikał co 3 minuty i to też kosztowało kupę pieniędzy, więc swaperzy robili tą robotę, żeby wszyscy zobaczyli, co inne grupy robią tak naprawdę. Dlatego też w każdej grupie był swaper, żeby przede wszystkim swoje produkcje rozsyłał, jeżeli są, a jeżeli nic nie było, no to rozsyłał staw zaprzyjaźnionych grup, powiedzmy, to tak działało właśnie. To było dosyć, naprawdę dużo ludzi w tym brało udział. To może nie była masówka, ale tam było uwikłanych w to. Chyba w takim 700 osób do Warszawy może się zjechało w pewnym momencie na którejś z tych partii. Odbyt design. Chłopaki z Częstochowy, sorry, 3 słowa. Uchu. Szczupły nastolatek z długimi włosami spiętymi w kitkę. Kopci papierosa wpatrzony w reklamę Coca-Cola. Kolorowe obrazy zmontowane są bardzo dynamicznie, z hip-hopową nutą, w tak której Uchu wykonuje ruchy ręką, jakby grał na perkusji. Ale design, kurwa. Z tego się zrobi mega demo, wyobraź sobie. I tu Uchu snuje wizję dema wyśmiewającego Coca-Colę, korporacją i popkulturową papkę. W kluczowym momencie pojawiają się postaci z popularnej kreskówki dla dzieci. Chłopaki zaczynają rozmawiać o robieniu jakiegoś copy-party. A ja czuję, że znalazłem swoje idealne miejsce we wszechświecie. Z ekstazy wyrywa mnie ucho. Ty, a animację też robisz? Tak, jasne, nic specjalnego na razie, ale daję radę w Deluxie. Zajebiście, zrobisz mi animkę jak Gucio rucha Maję w Dubstala? Odbyt design. Dupa, cipa, chuj. Ten jesienny, niedzielny poranek zapowiadał się niesamowicie. Właśnie tego dnia miałem przejść inicjację, aby dołączyć do elity scenowych żuli. Scenowej elity. Wódka People. A żeby tego było mało, miało się to odbyć w Katowicach, na giełdzie komputerowej w Spodku. Uchu dogadał się z Kataną, który miał tam jakiś mangowy interes do załatwienia. W taki oto sposób Uchu i ja wylądowaliśmy w dużym, pomarańczowym Fiacie Katany. I w tym momencie mkniemy przez dziurawą autostradę do Katowic. W moim plecaku pobrzękują 2 butelki wody ognistej, a w głowie radosne myśli. Uchu tymczasem przegląda nowiutki Secret Service, siedząc obok kierowcy. Katana wrzuca jakąś kasetę do magnetofonu. Puszczę wam mój mixtape. Z głośników dobiega muza z dema Goa TBL-u. Mijamy po drodze Fiaty, Polonezy, Żuki i krajobraz polskiej szarzyzny. A ja jestem w ekstazie. Po jakiejś godzinie słuchania głównie techno i Goa Trance z amigowych dem dojeżdżamy pod spodek. Katana zatrzymuje samochód. Dobra,
Wyciągaj wina, rozkazuje Uchu. Wyciągam 2 butelki miodu pitnego, 4-rak, marki Kasztelan. Katana wyrwał mi 1 butelkę z ręki i zaczyna z uwagą studiować etykietkę. Ej, Shogun, ile ty zapłaciłeś za te winka? Pyta Katana. Shogot, poprawiam. To było z 7,50 za butelkę. O Jezu, drogo, ile ty tego masz? 2 na 3. Może nie starczyć. Miałbyś za to ze 4 jabole. Dobra, nie pierdol Katana, tylko pij, przerywa Uchu. Katana przysywa się do szyjki i zaczyna ciągnąć złocisty płyn, jak niemowlę mleko z butelki. Jacyś ludzie właśnie parkują swój samochód naprzeciwko nas. Kierowca gapi się na nas z niedowierzaniem, a szczególnie na Katanę, który pociąga długie łyki, 4-raka, ale w pewnym momencie on też zauważa wścibskiego widza i odkłada butelkę od ust, odzajemniając spojrzenie. Co kurwa, zdziwiony? Częstochowa przyjechała, krzyczy Katana, gestykulując, a tamten macha ręką i daje sobie spokój. Reszta alkoholu znika bardzo szybko w naszych gardłach. Wysiadamy z samochodu i już mamy iść w kierunku wejścia do spotka, gdy Uchu, odpalając papierosa, zaczyna marudzić. Kurwa, dobre to, ale mało. Musimy kupić jakieś winiacze. Dobra, no to ściepa. Katana wyciąga jakieś drobne. Ja też dorzucam to, co miałem przygotowane na jedzenie. Mamy budżet. A gdzie tu monopolka? Wodka people. O właśnie, Founder to założył. Że to było, pamiętam jak u ciebie raz na imprezie się wkurwił, najebał się jabolami, się wkurwił i siadł na schodach i podnął, że kurwa, to jest impreza Wódka Design, a tu przyjechał lewy z dymem i ćpając. Kurwa, to nie pamiętam. Wypierdalajcie nasze imprezy. Siedział taki najebany, kurwa, se żygnął po japonie. Wypierdalać, szpuny! To on nie bywał kurwa? Tak, jasne, na berkę. It rings the bells. Ale kojarzę Wódka People, nawet mieliśmy koszulki. I nawet było fajne logo. Dajemy tobie co klient sobie. Tak. Wódka People. Tak, od kurwa przeboju Prodigy Wody People. No. W pewnym momencie był taki etap kurwa na scenie, że się bardzo dużo pijackich grup porobiło. To nie wiem, czy zauważyłeś, nie? Tutaj wiesz, niby, że młodzież komputerowa przyjeżdżają, tarara, ale jeszcze jest taka, wiesz, osobna subkultura w subkulturze, która przyjeżdża na imprezy tylko po to, żeby się najebać. I po nic więcej. No była Wódka People oczywiście, gdzie taka, powiedzmy, konkurencja dla wtedy kraciastych koszul. Też była ekipa pijaków. Po prostu jeździł pacanów ze sprzętem, zgrywali wszystko, co się dało na party, a cała reszta ekipy praktycznie chodziła pijana non-stop. I później dopiero zgrywaliśmy wszystko od pacanowa, bo tak naprawdę to ja na przykład nigdy nie woziłem nawet twardego dysku ze sobą, tylko zawsze koszulkę i spodnie na zmianę, na wszelki wypadek, jakbym się gdzieś zażygał za bardzo, na przykład, nie? To akcje były straszliwe i dużo wódki wtedy piliśmy. Generalnie jestem już zrobiony i dziwię się, że po chłopakach nic nie widać i ciągle im mało. Aha! Wykrzykuje Uchu, wskazując na kubkę petów i plastikowych korków leżących na ziemi. Jesteśmy blisko! Do zadziwiających doświadczeń tego dnia dołącza moje pierwsze tanie wino. Pokrzepieni napojem winopodobnym kierujemy się w stronę spotka. Zaczynam powoli odczuwać problemy z widzeniem i z trzymaniem pionu. Nie mogę się też wysłowić. Podwójną wizją dostrzegam jakieś dzieciaki jeżdżące na deskorolkach pod kolumnami, nieopodal wejścia. Gdy mijamy ich, puszczam gigantycznego pawia. Jeden ze skate'ów omal nie wjeżdża w moje jezioro wymiocin. Ale to nie koniec. Kolejne silne torsje wyrzucają ze mnie kolejny potok, którego fale rozbryzgują się niczym rykoszet serii karbinowej po kolumnach i chyba po spodniach zaskoczonego dzieciaka. Następuje teleportacja. Podchodzi Uchu i zaczyna klepać mnie po plecach. Gratulacje, jesteś Wódka People. Chłopaki odstawiają mnie do domu. Następuje chwila prawdy. Jak ty, synu, wyglądasz? Co się stało? A, mamo. Zjadłem w Katowicach hot doga i było mi potem całą drogę niedobrze. Odbyt Design. Dzień dobry. Polecam. Pewnego dnia zasłyszana rozmowa między Cedyniem a Uchem o organizowaniu kopy party staje się rzeczywistością.
Ale Rush Hour samo w sobie było takim party bardzo wyluzowanym. Od samego początku było w zamyśle tak, żeby nikomu się nie stała krzywda, żeby ludzie dobrze się bawili. Policja się tam co prawda kręciła na zewnątrz, bo widzieli, że coś się dzieje i się dzieje dłużej niż chodzi banda najebańców, ale ogólnie nic się nikomu nie działo, staraliśmy się łagodzić tę sytuację, także pamiętam wtedy to właśnie było party pod Freezersami robione, to też miało jakieś znaczenie, bo Freezers to była jednak wtedy znana marka, powiedzmy, i firmowanie Freezersami party to już było wiadomo, że trochę ludzi przyjedzie i że potraktują to poważnie, także mieliśmy kilka fajnych demek na tym party też, między innymi Fluppy wystawiło. Ogólnie dobrze się bawiłem też przy tej organizacji. Jestem podekscytowany jak nigdy dotąd. Impreza Freezers i Shadows w Częstochowie. To będzie mega wydarzenie. Rwę się do pomocy. Chcę mieć swój wkład w demoscenę, choćby i biegając z jakimiś ciężarami. Moje życzenie zostaje spełnione. W dniu party jestem w grupie wychudzonych nerdów, którzy mają zwinąć i załadować Lentek z hali sportowej Polonia na przyczepę, którą potem Katana ma przewieźć swoim dużym Fiatem na nie tak odległe Party Place, mieszczące się w innym obiekcie sportowym należącym do uczelni częstochowskiej. A tam pomóc w rozładunku i oczywiście w czymkolwiek się da. Jestem w niebo wzięty. Większość z nas to anorektyczne truchła, które nigdy nie wysilały żadnych muskułów. Ale w jedności siła. Uwijamy się z Lenteksem raz, dwa. Nie mija pół godziny, a cała przyczepa jest już załadowana. Jest tylko jeden problem. Jest przyczepa, ale nie ma Katany i jego samochodu. W czasach przedsmartfonowych problem, który można rozwiązać jedynie cierpliwością. To miałoby może szansę na powodzenie, ale nigdy masz do czynienia z 15-17-latkami. Po pół godziny czekania ktoś kołuje wina. Uchu z kilkoma innymi świrami wskakuje do przyczepy, gdzie przed wścibskim wzrokiem przechodniów można rozpocząć konsumpcję napojów. Dave przynosi jakieś rogale ze sklepu spożywczego, kolejna osoba pojawia się z jakimś droższym winem, które miało być prezentem dla kierownika sali. Generalnie rozkręca się całkiem niezła impreza. A Katany? Jak nie było, tak nie ma. Nabrawszy animuszu po oranżadzie z procentami i zyskawszy nowe siły dzięki podgryzaniu rogalików Dave'a, chwytam się za przyczepę. Przypominam, że załadowaną toną Lenteksu i zaczynam pchać ją w kierunku Party Place. Przekraczamy światło na skrzyżowaniu dwóch ruchliwych ulic i w tym momencie stoimy na szczycie wzgórza, gdzie droga łagodnie opada w kierunku sali siatkarskiej, w której dziś zacznie się impreza. Popychamy delikatnie przyczepę, która powoli nabiera rozpędu. Ciężar ładunku i grawitacja robią swoje. Czujemy, że za moment przyczepa może zmienić się w dziką metalową bestię, pozbawioną kontroli, która zacznie siać śmierć i zniszczenie wśród przechodniów. Zaczynamy desperacką próbę wyhamowania tego skurwysyństwa. Niektórzy nawet z narażeniem życia balansując na przedzie przyczepy. Wolniej kurwa, pić się nie da, krzyczy z wnętrza uchu. W tym momencie przyczepa przywala z impetem w betonowy kosz na śmieci i nareszcie się zatrzymuje, tracąc przy tym jedno ze świateł kierunkowych. Scenowcy w Częstochowie. Pielgrzymi tak, to jest zrozumiałe, ale scenowcy w Częstochowie. Tak, w ogóle zabawne były sytuacje, kiedy Uchu próbował nagłośnić kopy party w lokalnej prasie, w lokalnym radio i musiał tłumaczyć ludziom, dziennikarzom czy reporterom, o co w tym wszystkim chodzi. No to były zabawne sytuacje. Nie wiadomo skąd pojawia się nagle koło nas jakaś atrakcyjna babka koło 30. Przepraszam, czy wy nie jesteście czasami z Rush Hours? Tak, a o co chodzi? Ja jestem z Wyborczej, chciałbym porozmawiać z organizatorami. Już, momencik. Uhu, wyłaź! Pani z prasy chce z tobą gadać. Z wnętrza przyczepy wgrzebuje się lekko wstawiony i rozbawiony od ucha do ucha Uchu. I jak gdyby nic nawija pani z Wyborczej propagandę o kulturze, sztuce i utalentowanych komputerowcach, którzy mają najechać niedługo nasze wspaniałe, kulturalne miasto. W końcu dojeżdżamy na miejsce, omal nie kończąc jazdy kolejną katastrofą, gdy nagle naszym oczom ukazuje się Katana, który wyskakuje ze swojego Fiata 125P. Gdzie wy kurwa byliście? Wszędzie was szukałem. Co was pojebało z tą przyczepą? Ktoś bez słowa podaje mu do ręki resztki zniszczonej lampy. I wszyscy jak jeden mąż zaczynamy w doskonałym humorze rozładowywać ciężki ładunek. Party się jeszcze nie zaczęło, a już jest świetnie.
2 tygodnie przed party, nie wiem, czy tam ja do tego typa dzwonię, czy kto, że jakoś tak wyszło, że kurde, zostaliśmy poinformowani o tym, że no jednak nam tej sali nie wypożyczą, wiesz. 2 tygodnie przed imprezą, nie? No kurwa, no to za chuje w ogóle, nie? No wiesz, no nie, no gościu, i to jeszcze tak, jak żeśmy wynajmowali salę, to wiesz, standardowa kurwa bajka, bo wie pan, tu przyjadą ludzie związani z komputerami, tam młodzież komputerowa, tarara, no oczywiście, no nie mówiliśmy, co ta młodzież komputerowa wyrabia później, nie? Ale fakt faktem, że nie kłamaliśmy, no samą prawdę mówiliśmy, nie? Przyjadą młodzi ludzie, którzy zajmują się kurwa programowaniem artystycznych rzeczy na komputery i będą tworzyli swoją sztukę na miejscu i to ma być impreza edukacyjna. No kurwa, jakby na to nie patrzeć w teorii, jak najbardziej, nie? I kurwa, 2 tygodnie przed party koleś nam mówi, że nie, on tej sali nam jednak nie wyjmie, bo nie wynajmie, bo jakiś konkurs mają, zawody, coś tam, no i w ogóle mamy wypierdalać, nie? Dobrze, że mu żadnej kurwa zaliczki nie wpłaciliśmy, wiesz. I my stary z kataną, no ja pierdolę, no kurwa, no jak tutaj teraz tym ludziom dać znać? No przecież kurwa, teraz nawet jak puścimy informacje, to wiesz, to zanim to się rozejdzie, no to 2 tygodnie to jest zbyt krótki termin, kurwa, no na 100% ludzie przyjadą, nie? No i wiesz, ledwo co się dowiedzieliśmy, to jakoś kurwa szybko wiem, że zmontowaliśmy jakieś kurwa, nie wiem, demko, program. Staraliśmy się własnymi kanałami wypuścić, wiesz, informację, że jednak tego dnia party nie będzie. No i oczywiście nadszedł, kurwa, pierwotny termin, nie? No i oczywiście w tym pierwotnym terminie tam z 50 osób przyjechało, no i ci ludzie się wkurwiali na nas. No bo wiesz, przyjechali, a tutaj koniec, kropka. No, widzimy się. Klamka, cyk. No a tu wiesz, jedziesz, kurwa, człowieku z Gdańska, robisz, kurwa, 500 kilometrów, no i całujesz klamkę. No kurwa, no można się wkurzyć, nie? A tu wiesz, bez internetu i bez fejsika to dość kurwa ciężko o szybką komunikację. No ale no. Bez telefonu. Tak, jeszcze w ogóle pamiętam, że kurwa Katana tam właśnie w tym dniu, w którym był termin, to jeździł kurwa Fiatem i tych ludzi z powrotem odwoził na dworzec. Przyjechał tam kurwa pod tą salę, tych ludzi odwoził, ci ludzie wkurwieni w ogóle, no wiesz, no nie ma się co dziwić, nie? No ale no, trudno się mówi. Jakoś kurwa tak było, że że zaraz po tym jak się dowiedzieliśmy, że tego kurwa party nie będzie, to żeśmy szybko zaczęli kurwa kołować salę w TZN-ie. Bo ja wtedy wpadłem na pomysł, że zaraz, przecież ja skończyłem kurwa TZN, a przy mnie w TZN-ie jest kurwa wielka ta sala gimnastyczna, nie? To może tam by się dało zrobić, nie? No to wiesz, z kataną kurwa się ubraliśmy, garniturki do jakiegoś tam pana kurwa dyrektora, którego stary, kończyłem tą budę, gościa widziałem pierwszy raz kurwa w życiu na oczy. Jakiś był kurwa nowy, chyba ledwo co przyszedł. Nie, no i oczywiście tam impreza komputerowa, młodzież, multimedia, komputery, edukacja, dobra, gościu, spoko, nie ma problemu, wynajmuję, nie? Krzyknął sobie tam jakąś kurwa kasę i to coś stary było dosyć sporo kurwa hajsu, bo to coś było 5 koła, czy tam 6 koła wtedy, nie? 97 rok to dosyć kurwa sporo, nie? I my tak wiesz, z kataną, kurwa, czy mi się wyrobi? Nie no, damy radę, nie? A najwyżej jak nie damy radę, to mu zapłacimy tyle, ile mamy, no i niech spierdala, nie? No kurwa, no co zrobisz, nie? Stary, kurwa, dzień party, przyjeżdżają ludzie. Myśmy w ogóle sobie zakładali, tak jak mówię, 200 osób, 250 to jest maks, co przyjedzie. No, wynajęliśmy kurwa 4 kolesi od ochrony. Już kurwa w połowie dnia przychodzi do mnie typ od ochrony, mówi, ty, stary, tych ludzi tutaj kurwa tyle najechało, że jak się coś zacznie dziać, to my się zawijamy i spierdalamy. Przecież my sobie nie damy rady, kurwa, no człowieku. Ja nie będę ginął za marnych parę złotych, nie? No dobra, może się coś z tym zrobić, no możemy zawołać ziomów, kurwa, z bloków, czy tam jakiś. To kołujcie swoich ziomali, nie? Przyprowadzili, kurwa, jakichś takich przymurków, stary, wiesz. Jeden, kurwa, z wytatuowaną fastą w ogóle, drugi, kurwa, nie wiadomo co, no ale chuj, stary, no, wiesz. Bo, summa summarum, okazało się, że myśmy zakładali, że przyjedzie 250 osób, a kurwa, party poprzedniego roku chyba było na tyle dobre, że przyjechało albo 500, albo 600 osób, kurwa. A my, wiesz, z kataną, ja pierdolę, kurwa. Byłem również jednym z organizatorów Rush Hour 2 i 3. W Rush Hour 2 w sumie to było takie na ostatnią chwilę, przez to, że mieliśmy dostęp do dobrego nagłośnienia estradowego, oświetlenia, sprzętu, zostaliśmy wciągnięci w organizację Rush Hour 2 i tak naprawdę to było chyba najlepsze party, jakie pamiętam. I najbardziej stresujące party, bo jako nastolatek
chodząc z wieloma tysiącami złotych przy sobie, nie czułem się komfortowo. Nikt się nie spodziewał, że tyle ludzi przyjedzie na to party w Częstochowie, ale mieliśmy na bardzo dobre frekwencje. Przyjechało ponad 300 osób na to party. Powoli zaczynają zjeżdżać się ludzie. Duża część rozpakowuje swoje Amigi z monitorami. Niektórzy wieźli je nawet przez całą Polskę. Scenowcy witają się serdecznie. Niektórzy znają się tylko z korespondencji. Teraz widzą się po raz pierwszy w życiu. W ruch idą pierwsze piwa i butelki z mocniejszymi trunkami. Wśród nich jest 2 chłopaków, którzy są w dobrej komitywie z organizatorami. To Mopti i Lightman, słynni bracia pacanów. Utalentowani jak jasna cholera. Nic, co ma w sobie krzem, nie ma przed nimi tajemnic. A rzeczy, które robią w Lightwave 3D, to pełna profeska. Łapię jakieś piwo i biegnę się z nimi przywitać. Cześć, jestem Szogot. Słyszałem u was, chłopaki, wiele dobrego. Cześć, odpowiada Lightman. Jego brat w tym czasie nawet mnie nie zauważa. Ustawia w totalnym skupieniu jakieś parametry w Lightwave. Piwko? Nie, dzięki. My raczej coś innego. Lightman wskazuje na karton mleka UHT. Dzisiejsze łaciate. Ogólnie w tamtych czasach się jeździło na wszystkie party, na które było można. Także ile mogłem, to jeździłem. Wszystkie Starachowice, i Intele, i kurcze, Rush Hoursy, i party w Koszalinie, i wiecie, ja pierdolę, ale tego było mnóstwo. I w Białymstoku, ojejku. No fajne rzeczy, no tak wspominam każde party z czegoś wyjątkowego, zawsze coś się działo, nie? A na słynnych Intelach byłeś? Tak, na Intelach byłem wszystkich, miałem akurat szczęście. Bardzo fajne. Te Intele to już, wiesz, odbywały się w takim czasie, kiedy ten naprawdę taki już pik popularności demosceny w Polsce miał miejsce i chyba na świecie. To naprawdę już później nigdy nie powtórzyło się w Polsce, żeby tyle ludzi przyjechało na party. Wiedziałem, że 2 niesamowitych koderów, Zik i Jogurt, połączyło siły i mają wystawić na party demo. Obu zresztą nie tak dawno poznałem osobiście w pokoju organizatorów, dokąd Jogurt przytaszczył na wpółprzytomnego Ziga. Kolega się zmęczył, mogę go tu zostawić? Dave, który właśnie jest w trakcie selekcji muzyki, spogląda na Ziga, który właśnie traci balans i wali się ciężko na podłogę, bełkocząc coś. Zapewne jakąś rutinę na Z-buffę. Nie, Jogurt, weź go stąd, nie mamy czasu się nim zajmować. No na pół godzinki, niech trochę odpocznie i go zaraz zabieram, obiecuję. No dobra, ale masz po niego wrócić, my naprawdę nie mamy czasu. Dzięki, Dave. Jogurt znika, zostawiając Ziga na podłodze, chrapiącego ciężko. Na party pojawia się mój przyjaciel Hypnos. Poznany w szkolnej ławie, utalentowany grafik 3D. Rozentuzjazmowany próbuje mu streścić dotychczasowy przebieg imprezy, przypominając sobie o zakupionej butelce wódki Cymes, którą planowałem rozpić z uchem i resztą. Wygrzebuję ją z plecaka w pokoju organizatorów. Hypnos z niechęcią spogląda na przezroczysty płyn. Co tak, bez kieliszków? Nieważne, to koszerna, po niej nie ma kaca. Ja do niedawno alkoprawiczek, nie znający smaku mocnego alkoholu, odkręcam wódę i wychylam ją niczym butelkę wody mineralnej. Piekący płyn wlewa mi się do gardła. Czuję eksplozję gorąca w żołądku. Stoję tak w rozkroku z butelką przy ustach, niczym trębacz, gdy do pokoju wchodzi jakiś starszawy, łysiejący jegomość z wąsem. Co się tu dzieje? Gdzie są organizatorzy? Spokojnie odkładam butelkę. Mogę zapytać, kim pan jest? Jestem kierownikiem sali i muszę natychmiast porozmawiać z organizatorami. Momentalnie odzyskuję trzeźwość. To, co się tutaj dzieje, przechodzi ludzkie pojęcie. Na sali sami pijani, w większości nieletni. Wszędzie zażegane. Gdzie są organizatorzy? Jak z nimi natychmiast nie porozmawiam, to rozwiązuję umowę i dzwonię po policję. I będziecie mieć zaraz koniec imprezy. Bo tak, w 97 zrobiliśmy party, kurwa, na sali Politechnii. Faktycznie się postaraliśmy, a to wiesz, Crazy Compo, jeszcze ja kurwa pamiętam, że z Damianem Witkiem, kurde, do Crazy Compo dawaliśmy podkład w postaci beatboxów, kurwa, i było Crazy Dance Compo. Myśmy robili beatboxa, a kolesie się wykupiali, nie? To spoko. Było jakieś kurwa technoparty tam przez parę godzin, jakiś koncert rockowy był, wiesz, dema na Amigę, dema na małe Atari, no program był dosyć urozmaicony, nie? Pamiętam, że na tym party kurwa głos w ogóle straciłem, no ale to powiedzmy, że standard, jak jesteś organizatorem, nie? Tylko, że wiesz, no party jak to party, no przyjechała kurwa zgraja nastoletnich nerdów,
wszyscy się ochlali, no i zaczęli robić kurwa demolkę, nie? Ten się zeżygał, ten popsuł ławkę, ten wyrwał drzwi, ten kurde szprejem pomazał, no i następnego dnia już do szacownych, znaczy na następny rok już do szacownych progów klubu Politechniki Częstochowskiej nas kurwa nie wpuścili. Jak szliśmy, poszli porozmawiać kurwa z panem kierownikiem, czy tam z kimś innym, to goś powiedział, myśmy w zeszłym roku przeżyli taki horror, że w ogóle wypierdalać. W skrócie, nie? No to dobra, no zawinęliśmy się grzecznie, no spoko, rozumiemy. Dziękujemy, do widzenia. Nie? Góry kurtek leżących nieopodal na podłodze wydobywa się donośny odgłos wymiotowania. To Zik, o którym najwyraźniej wszyscy zapomnieli. Stoi jak wryty. Żaden argument już nie przychodzi mi do głowy. To skandal jest! Ja już sobie z tymi gnojkami pogadam! Kierownik wybiega, trzaskając drzwiami. W tym momencie grunt zapada mi się pod nogami. Oddalający się świat wiruje mi przed oczami, a chwilę potem pochłania mnie ciemność. Krótki przebłysk. Uhu, Dave, Cedyn i kilka innych osób wloką moje zwłoki przez jakiś korytarz. Ty, a może po pogotowie zadzwonimy? Przecież oddycha. O, zobaczcie, nawet oczy otworzył. Ciemność, znowu. Kolejny przebłysk. Gromada ludzi patrzy na mnie z zatroskaniem. Po chwili zaczyna lać się na mnie lodowata woda. Próbuję zakryć strumień ręką. Nie! Krzyczę. Nade mną pochyla się katana. Chłopie, porobiłeś się jak ja pierdolę. Wszędzie się zażegałeś. Musimy cię umyć. Będzie dobrze, tylko nie rób już więcej bydła. Nie dane mi zaprotestować, bo znowu pochłania mnie ciemność. Budzę się rano, zmęczony, skołowany, ale biorąc pod uwagę okoliczności w całkiem niezłej kondycji. Chciałbym mieć teraz tak zdrowy organizm. Snuję się po pustym Party Place, które wygląda jak plan filmowy, na którym kręcono coś o III wojnie światowej. Udaje mi się znaleźć Cedynia. O kurwa, Shogun żyje, o chłopie, ale dajesz wczoraj popis. Już mieliśmy dzwonić po karetkę. Wiem, sorry. Dobra, nieważne, sorry. Biło mi się gawędzie, ale muszę zacząć ogarniać ten burdel. Cedyn gdzieś znika, na sali siedzi jakiś koleś, zagajamy rozmowę. Okazuje się, że to Piachu, kolega Ucha ze szkolnej ławy. Gadamy chwilę, gdy nagle ze zgrozą zauważam, że za nami może Żygowin. O kurczę, Piachu, ale syf. Może powinniśmy to posprzątać. Daj spokój, Szokot. Sprzątaczki niedługo przyjdą, to posprzątają. Ale to jest biohazard. Po pierwsze, za to im płacą, a poza tym one pracują dla Polibudy. Nie takie rzeczy sprzątały po studentach. Hehe. No, chyba masz rację. Dobra, fajnie się gada, ale idę pozbierać moje klamoty. Cze. Czy myśmy znaleźli ciebie śpiącego pod prysznicem. A oczywiście mając tam naście lat myśleliśmy, że już prawie, że nie żyjesz. Ale oddychałeś, więc za wszelką cenę chcieliśmy cię obudzić. Więc chyba to się, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba się skończyło prysznicem takim zimnym. Na który ty za bardzo nie reagowałeś też, szczerze mówiąc. A potem się jakoś przebudziłeś w końcu. I wtedy sobie uświadomiłeś, że właśnie ta karta była i nie ma. Idę do pokoju organizatorów. Moja Amiga leży dokładnie tam, gdzie ją zostawiłem. Oddycham z ulgą. Ale mimo wszystko postanawiam podnieść obudowę i sprawdzić dokładnie. I w tym momencie przeżywam najgorszy moment w moim życiu. Przed moimi oczami świeci gołe gniazdo rozszerzeń. Po moim pięknym Blizzardzie 0.30, 50 MHz, 16 MB RAM i FPU nie ma śladu. W jednym krótkim momencie tracę chęć życia. Ja pierdolę, co za gówno! Odbyt design? Odbyt? Z głośników dobiega skoczna muzyka techno. W rytmie bitów na ekranie pojawia się hardkorowe zdjęcie klocka wylatującego z czyjegoś odbytu oraz napis dupa i gówno. Po czym cała seria jeszcze bardziej odrażających zdjęć o tematyce koprofilskiej zwieńczonych surrealistycznymi komentarzami. Całość, muszę przyznać, spięta przyzwoitym designem, no i muza niczego sobie. Jestem w pokoju Ucha, który nie udaje rozbawienia. Ja tymczasem jestem gdzieś między puszczeniem pawia a zgorszeniem.
Mój mózg doznaje właśnie szoku, ale z drugiej strony ku swemu własnemu zdziwieniu odnajduję w tym wideoszoku coś niepokojąco atrakcyjnego. I jak Ci się podoba Perversum Mobile? Ja pierdolę, genialne! Tak właśnie wygląda moje pierwsze zetknięcie z najbardziej kontrowersyjną, obrazoburczą i prowokacyjną serią demo w historii polskiej demosceny. Serii, którą mógłbym ująć 2 słowami. Postmodernistyczny hardcore. Są to dema tak skandaliczne, że krążą już poza głównym nurtem demosceny. Swoisty underground undergroundu. Kopiowane drżącymi rękami nielicznych swaperów, odważnych na tyle, by spreadować ten zbyt gorący materiał. Zobaczenie czegoś takiego w latach przed boomem internetowym dostarczało nie lada atrakcji. Mało kto był wtedy przygotowany na zetknięcie się twarzą w twarz z takim materiałem. Dave'u, to prawda, że to ty założyłeś Odbyt Design? Tak, z duchem. Ale to ty byłeś pierwszy, kurwa, bo robiłeś jakieś moduły, podpisywałeś zwieraczem przecież, czy nie wiem. A to był początek, to było przygotowanie właśnie do danego odbytu pierwszy. Kiedy się dowiedziałeś, że on założył Odbyt Design? W ogóle słyszałeś o Odbyt Design? Słyszałem o Odbyt Design, oczywiście znam Crazy Demka i te sprawy i powiem Ci, że nigdy nie wiedziałem, że Dave miał w ogóle z tym coś wspólnego i wiem o tym, że to on miał w ogóle coś z tym wspólnego od może 6 miesięcy, nie? Czy roku. No, jak mi powiedziałeś, bo nigdy jakoś z założenia wiedziałem, że wszystkie grupy Crazy Demo scenowe to zawsze byli jacyś znani scenowcy, którzy coś tam robią pod głupimi ksywkami, żeby robić te Crazy Demka. I nigdy mnie nie interesowało, kim oni naprawdę są. Wiedziałem tam, kto to jest Murcyfon, kto tam robi w tym, w PSB czy w tym, ale tam nie miałem ciśnienia, nie? Jak jakieś demko Crazy leciało, to szczerze mówiąc z reguły byłem gdzieś na wódeczce. Tak to pamiętam. No, później się spotkaliśmy razem, wiesz, na frytki, kurwa, demo, frytki. Tak. Ale kurwa, ja nigdy, słuchaj, bo powiedz mi, dlaczego wpadliście na ten pomysł, kurwa, Ale jaki to jest pomysł, z Odbyt kurwa? Design, no bo... Najebani byli, no i tyle. Ale nie, no bo kurwa jest cała scena, ty robiłeś jako muzyk przecież już od razu, już od tam jakiegoś czasu i nagle, kurwa, jak wpadłeś, dlaczego? Jakiejś głębi, kurwa. Dla jaj czy kurwa żart? Myślę, że zainspirował nieznajomość z uchem. Pamiętam jak spotkaliśmy się kiedyś koło poczty na północy i ty mówisz, zaczepiłeś mnie. Tak? Mówisz, że mnie znasz, że słupujemy razem. Że wysłałeś mi listy. A, no bo ci bo tak, kurwa, było, no. Z tego samego miasta. A do Szogota to też dzwoniłem, bo Szogot się wstydził, kurwa, ogólnie. Wiedział, że jest scena w Częstochowie. Ale zajebiście, że mnie tak zaczepiłeś, no. Tego czasu, wiesz, no, nasza przyjaźń się zaczęła. Śmieszne, odbyt robił fajne rzeczy. Jak to się stało, że wpadło Ci do głowy to, żeby założyć Crazy scenową grupę Odbyt Design? No wiązało się to ze znajomością, z szaloną osobą, jaką był Mister Uchu. Poznaliśmy się w Częstochowie i zaprzyjaźniliśmy się i tak się rozpoczęła przygoda. Szalone spotkania przy alkoholu, zwariowane pomysły i nieoczekiwane produkcje, często kontrowersyjne, bulwersujące, wulgarne, ale mieliśmy wszystko w dupie, byliśmy takimi punkami demosceny. Większość projektów Odbyt Design było podejmowanych i wykonywanych na tak wysokim poziomie kolektywizmu, że w pewnym momencie trudno było stwierdzić, kto był pomysłodawcą danego projektu i nikt nawet nie zawracał sobie tym głowy. Po prostu gdy jakiś pomysł uzyskał wielostronną akceptację, wszyscy zabierali się do pracy, jakby to było ich własne przedsięwzięcie. Nie było też problemu z rozdzielaniem obowiązków. Ktoś robił grafikę, ktoś muzę. Jeśli robiliśmy Crazy Demo, to wiadomo, Uchu kodował w Demomaniaku. Katalizatorem inspiracji były suto zakrapiane tanimi winami spotkania na Berka. Mieliśmy tak wielkie nakłady energii i zapału do tworzenia, że nie było problemu z wykonywaniem nawet najbardziej idiotycznych pomysłów. Wszyscy wiedzieli, czego się spodziewać, jak wychodziło demo Odbyt Design. Nie było nikogo, dla kogo byłoby to niespodzianką. Może tak.
To nie było niespodzianek. Ogólnie jak masz sraczkę, to nie ma niespodzianek. Kurwa, wiesz co wylatuje, nie? Tak samo z tą ekipą, nie? Wychodziły dema i były po prostu, wszyscy wiedzieli czego się spodziewać. Były i jaja Rawaksa, nie? Było z jajem zrobione wszystko. Czemu taka tematyka wokoło dupy w ogóle? A to nie wiem. Tak jakoś się zorganizowało i dużo ludzi to poszło za tym, także to już istniało. Jak Dawid założył to, bodajże nie pamiętam właśnie jak to było, ale bodajże podpisywał się jako zwieracz pod modułami, zwieracz z Odbyt Design i jakoś to później tak płynnie przeszło w Crazy Demo grupę taką najpierw spontaniczną, a później to już się wymknęło spod kontroli wszystko. Troszeczkę. Perversum mobile było robione z ciężko dostępnych wtedy zdjęć, tak wczoraj rozmawialiśmy, czyli Rotten i tak dalej, i to były w sumie same początki internetu i to bardziej było na zasadzie testowania możliwości demomaniaka tak naprawdę. One to były kolejne odsłony, gdzie coś dodawaliśmy i to były bardziej takie tech dema, że tam były jakieś gołe dupy, no to już inna sprawa. No nie wszystkim to się musi podobać, prawda? Powstało, to nie była jedyna grupa, która robiła takie rzeczy, więc to były takie bardziej, jak już naprawdę nie było pomysłu, to wtedy robiliśmy coś takiego Perversum mobile. To był underground, jak wystawialiśmy produkcje na party, to często nie przechodziły selekcji, ale były w obiegu second hand, taki underground materiał. No. Byliśmy czasami tak kontrowersyjni, że jechaliśmy po członkach własnej grupy. Po fanderze. A to nie ja. Zawsze jak jechałem na demoparty, to coś ze sobą przewoziłem. Przeszło selekcję, nie przeszło chuj, ale zawsze coś wiozłem, bo tak jakoś, no nie wypada tak z pustymi rękami jechać, nie? I przy okazji, kurwa stary, poznajesz jakichś dziwnych ludzi, jakichś kurwa zakrętasów, całkiem kuźwa normalnych, wiesz, jakichś zupełnie odjechanych, nie? Ale chuj się nauczyłeś. Właśnie z tej kurwa branży komputerowej jeszcze przy okazji się nauczyłeś kurwa jak kombinować, nie? Jak zrobić efektywnie, jak zrobić wydajnie, nie? Nawet wiesz, te kurwa głupie dema w Demomaniaku, co składaliśmy z odbytu. Stary, no. Składamy z uchem tą kurwa w kamiennym stolcu, wiesz, ja przywożę, kurwa w domu siedziałem tam 2 dni wcześniej, kurwa składałem tą muzę. No, zmieściło mi się na dysk 1,4 mega, ja zajebiście. Rozpakowane to się mieściło na dyskietce od peceta, ale tej dyskietki ni chuja nie można było przeczytać na Amidze. Ja to kurwa chyba spakowałem u siebie tak, żeby wlazło na DD i chyba to zawiozłem do ucha. Anyways, jakoś to się u ucha odpaliło i wtedy kurwa powstał problem, bo jego protracker nie chciał wczytać tego moda. Czy go kurwa wczytał, ale coś się popierdoliło, wiesz, ścieżki były porozjeżdżane, coś tam. Ale miałem wszystkie kurwa sample powycinane. I złożyłeś to ucha. Tak, ja całą tą wycinankę składałem u ucha i kurwa co wbrew pozorom było stary mega zajebiste, bo jak z nim siedziałem, a ucho był głównym reżyserem, no to wiesz, teraz się to ładnie nazywa, od razu był feedback. Więc wiesz, tu tak, a może tu tak, dobra, to tu zrób co innego, tutaj coś tam i wiesz. Ja to montowałem, kurwa, potem na kanapę szlugał, usiadł do demomakera, wpinał, play, oglądaliśmy, no nie, dobra, no to jeszcze tu muzę zmienimy, jeszcze tu, jeszcze coś tam. A jeszcze wcześniej tam, kurwa, z tydzień, czy tam z 2 tygodnie wcześniej, pamiętam, że Konop był u mnie w Częstochowie, to jeszcze, kurwa, dialogi do tego dema stare nagrywaliśmy, kurwa, w 3 osoby. Ucha w domu, kurwa, Kasprzak i tam do... Kasprzak. Tak, i do tego Kasprzaka, stary, się wygłupialiśmy. Pamiętasz Resistance 2? Starship Compo? Na samym kompo mnie nie było. No, ale wy robiliście właściwie to, co spowodowało, że Crazy demowa grupa, która zrobiła Crazy Demo, wygrała pierwsze miejsce w standardowym demo compo. Tak, wszystko Demomaniak. Demomaniak i animacje zrobione w Lightwave'ie. Tak. Z muzą chyba Cedynia bodajże. Cedynia. Tak, to był w sumie zamysł, żeby zrobić animacje, które wyglądałyby jak realistyczne efekty w czasie rzeczywistym. Więc próbowaliśmy zrobić jak najbardziej spartacko wyglądające animacje, bardzo niskopoligonowe obiekty, żeby to wyglądało
no, na prawdziwy efekt w czasie rzeczywistym. Później to było zgrane z muzyką Cedynia, oczywiście dużo wjazdów, dużo trzęsienia, Motion Blue Collection i tak powstało demo. Kosztowało nas to kilka miesięcy pracy. Złożone było, z tego co pamiętam, na ostatnią chwilę przez ucha. No i pojechali z demem i wygrali. To było wielkim sukcesem. Znaczy wywołali płacz wśród najlepszych koderów na scenie polskiej. Tak. No trochę. Oni byli po prostu za dobrzy i robili naprawdę świetne rzeczy, jak na tamte czasy robili naprawdę super rzeczy, wyciskali z tej Amigi co tam mogli i mieli fajny sprzęt, bo z tego co pamiętam oni w pewnym momencie mieli praktycznie niedostępną dla nas 60, 50 MHz Blizzarda, to było super szybka karta jak na tamte czasy i oni wiedzieli co robili. Tak naprawdę jeżeli poprosiłeś ich o zrobienie jakiejś animacji twarzy wyłaniającej się a la Terminator, to oni to zrobili po prostu. I po prostu to było tak dobre, że czasami właśnie ludzie mogli nie uwierzyć całkiem słusznie, że to nie jest po prostu efekt. Nie? Więc dlatego zjeżdżaliśmy z rozdzielczością i cięliśmy klatki, żeby to jednak miało troszeczkę bardziej taki... Do tego nauczyliśmy się właśnie usuwać tagi demomaniaka, czyli nie można było stwierdzić, jak to jest zrobione. Raz zrobiliśmy takie demko, gdzie wystawiliśmy w Warszawie i wygraliśmy i za większość pieniędzy kupiliśmy piwo dla znajomych i piliśmy po party w parku w Warszawie. Mieliśmy 2 skrzynki piwa za wygraną. Jakiś dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły, jakiś stary dziadek podawał mi rękę i gratulował zwycięstwa. Zapamiętałem moment, jak przywoływał mnie na scenę. Zapraszam teraz członka grupy Odbyt Design. Popatrzył tak z niedowierzeniem na to, co czyta. To było śmieszne. Była właśnie taka kurwa historia związana z powstaniem tego dema, że cały soundtrack był składany u Jaromira i wbrew pozorom to zajebiście wyszło, bo wiesz, obrazek był fajnie posynchronizowany do dźwięku, z tego co pamiętam. I kurwa bardzo się rozczarowaliśmy, bo pojechaliśmy na party do Koszalina z takim przekonaniem, że kurwa zajmiemy pierwsze miejsce, no bo faktycznie zrobiliśmy niezłe demo. I kurwa pierwsze miejsce zajęło PSB kurwa z jakimś demem o psie, nie, oni mieli... kurwa szary. Tak! Kurwa. Ale tam stary wszyscy mieli bekę na tym party, bo przez 15 minut były zdjęcia psa. Tak. Jakaś taka muza poschizowana leciała, a tam wszyscy na tym party, wiesz, kurwa, spaleni ile wlezie. I kurwa, i spoko, leci ten pies. Później kurwa znowuż kolejne zdjęcie psa. I po 5 minutach kolejne zdjęcie psa. No i ludzie zaczynają mieć bekę, nie? Jeden, drugi, trzeci, wiesz. Kurwa, masa krytyczna się zebrała, wszyscy się śmieją z tego. I tak przez 15 minut każdy ma jazdę, nie? A jeszcze wiesz, a jeszcze ja oczywiście, wiesz, kurwa, w loży szyderców, nie? Na rewisku, Dawid, kurwa, wiesz, Monar Rekord całe i tam się nabijamy, kurwa, nie? Demomaniakowe demo, główne demo kompo. W sumie robiliśmy to tylko na początku, później zaczęliśmy się jednak wrzucać bardziej do Crazy Kompotów, bo tam też mieliśmy swoją konkurencję, na przykład przyjaciele Stefana B, to chłopaki z Warszawy i chyba z Pomorza częściowo, między innymi Dev też tam było parę znanych osób. Byli Lamersi z Extendem, którzy później troszeczkę zjechali z poziomem, ale swojego czasu też robili bardzo ciekawe demka. Było kilka mniejszych grup, jak na przykład 100 lat hutnictwa na ziemiach Zamojszczyzny bodajże, w tym też uczestniczyliśmy. Było tego cała masa tak naprawdę i ta crazy scena była w sumie... Na początku było śmiesznie, że ktoś uwierzył, że na przykład takie efekty można zrobić, a to była animacja, ale później jednak przesunęliśmy się do tej kategorii, w której powinniśmy być, czyli tak naprawdę poza wygraniem takim chamskim tego jednego Starship Compo, to nic takiego innego się nie stało. Wystawiliśmy w normalnym kompo jeszcze bodajże na Intel Outside 2 jako Odbyt Design jedną produkcję właśnie też z animacjami Pacanowa. Starship Compo, no to wygraliśmy z Floppy, wtedy chłopaki się wkurwili i się nie dziwię. 2 animacje plus kilka szybkich grafik złożone przy winie dzień przed party, właściwie wieczór przed party, bo o 5 rano mieliśmy pociąg, więc no,
A poza tym to właśnie głównie z PSB konkurowaliśmy z przyjaciółmi Stefana B. w Crazy Kompotach już bardziej. Odbyt design? Chętnie kupię to córce. KMAC, czyli Katolicki Magazyn Anonimowych Chlorów. Crazy Mag, który miał zawierać materiały, które odrzuciłby każdy inny normalny Discmag. Nasz miał być głównie poświęcony chlaniu, dupie i każdemu absurdalnemu czy kontrowersyjnemu tematowi. Początkowo miałem go sam zakodować w Amosie, ale na szczęście Werbes, który zaczął uczyć się assemblera, wszedł w posiadanie książki o kodowaniu Motorola, więc chętnie podjął się tego zadania. Żyliśmy jeszcze ciągle w dzikich czasach, w których tego typu materiały o kodowaniu zazwyczaj były dostępne w jednej sztuce na 100 000 mieszkańców. Skąd się brała wiedza wtedy? Od ludzi. Od ludzi z magazynów dyskowych, jakieś tam source'y dostawałeś, musiałeś to wszystko ogarnąć. Więc ja pamiętam, że to jak ja z nimi pogadałem, oni mówili, że się umówili na jakąś wódkę do jogurta ze Spajem, całą taką ekipą koderską, to ja stwierdziłem, tak, to kiedy, nie? Nie pytając, czy mogę. No i oni nie pytając, oni nie wyrażając mogę czy nie mogę, powiedzieli kiedy i się tam akurat wepchałem na tą wódkę do nich. Jogurt mnie w ogóle nie zna, byłem u niego w domu, gdzieś tam siedzieli sobie, on próbował Dubiusa demo z cieniami na takich słupkach powtórzyć na swoim jakimś silniczku i mu ciągle nie wychodziło, bo te cienie to w każdą stronę gdzieś tam szły i bluzgał i próbował się Konopa zapytać, jaka matematyka może za tym iść. Żeśmy sobie trochę popili i jedyne co mi się udało uzyskać, bo ja wtedy w tych kieszonkach, dyski były w kieszonkach, że w ogóle cokolwiek można było przegrać, ja z tym dyskiem w kieszonce byłem, tu pijemy wódkę, jest fajnie, próbuję za dużo nie mówić, żeby nie wyszło, że kiwam głową, tak, te dupki, tak, i w ogóle, nie? Kurczę, on się pyta, w czym robię? Ja mówię, no trochę assemblera poznałem, próbuję w Pascalu to jakoś złożyć do kupu, mówi, w Pascalu, Bilu czy coś tam, w C musisz Whatcomie. Ja mówię, wiem, tylko że nie mam skąd wziąć tego Whatcoma. Mówi, no to daj ten dysk, nie? I 10.6 Whatcoma dostałem od jogurta i mówi, masz, ogarnij, dał mi 3 tutki, mówię, ale jak to się w ogóle zaczyna, jak to się kompiluje, więc mi pokazał jakieś tam pierwsze makefile, jak to się wszystko robi, żeby w trybie chronionym mieć dostęp do całej pamięci. I kumałem, co do mnie mówi, ale mówię, jakieś dokumentacje masz, no jak to przegraj mi to też. Więc jakieś tam tutki w plikach tekstowych były. I mówi, dobra, jak to ogarniesz, to przyjdź do mnie, pokaż mi, co w tym umiesz, nie? Sensei. A co ja to... No i rok czasu mi zajęło, że w ogóle coś ogarnąć z tym Whatcomem, bo nie miałem żadnej dokumentacji. Kupiłem sobie książkę Bieleckiego, kurwa, najgorsza książka do nauki. Pamiętam też, że była zapowiedź na przykład Zina, jakiego wypuszczaliśmy, nie wiem, który to był. KMAC. To był KMAC kodowany, tak. Nawet chyba ty robiłeś grafiki do tego. Łącznie z tym zajebistym panelem, gdzie się owce ruchały. Tak, to było dobre. I teksty też, powiem ci, do tej pory, jak kiedyś przeglądaliśmy jeszcze KMAC-a, to teksty do tej pory były hardkorowe, ale były śmieszne, kurwa. Ale kompletnie były bez smaku i ja rozumiem, że nie każdemu to mogło podchodzić, bo to był taki... Bardzo specyficzne rzeczy tam się pisało, kurwa. To był taki antymag tak naprawdę. Tak. Tam były opisy doznań ze srania, z tego co pamiętam. Na żywo. Na żywo, tak. Ktoś srał, ktoś spisywał. Pewne takie metafizyczne pewne. Dosyć. Odbyt design. Co? Ciekawe, ważne powiedzmy. Czas niestety nie stoi w miejscu. Powoli w naszym lokalnym, scenowym świadku pojawiają się pierwsze pęknięcia. Część ludzi przechodzi na PC. Powoli pojawiają się pierwsze oznaki parcia na kasę i karierę. Uchu i ja ciągle opieramy się dorosłości, nadal traktujemy życie jako żart i z uporem maniaka kontestujemy. Zresztą nie tylko my, Piachu, Pesty, Cichy. Naszym motywem jest hardcore w każdej postaci. Z przekraczania wszelkich granic, dobrego smaku, wszelkich norm i obyczajów robimy swego rodzaju performance art, a nawet styl życia. Ja przeżywam wtedy własny, prywatny dramat. Po tym, co wydarzyło się na Rush Hours 97, nie mam szans na żaden wyjazd na copy party.
To właśnie mnie brak hardcore'u, żeby postawić wszystko na jedną kartę i wbrew woli matki jechać z całą ekipą na party. Koło nosa przychodzi mi Quas, Gravity, Intel, najbardziej kultowe imprezy w historii polskiej demosceny. Jestem lamerem, który był na jednym party i teraz pozostaje mi tylko wysłuchiwanie z wypiekami na twarzy opowieści ucha, czyli tego, co zdążył zapamiętać z copy party, zanim przyzgonił. I już sama podróż na party pociągiem stawała się imprezą i to nie byle jaką. Jak jechaliśmy na to departy, to trzeba było wyruszyć z Bydgoszczy. Z Bydgoszczy wyruszyliśmy w składzie Zephyr, Gel Design i ja, Gel Design. Wtedy to już było po rozpadzie tam Old Bulls na Tilt i Gel Design, to były tam stare dzieje. No i w dwójkę musieliśmy wyruszyć z Bydgoszczy do Szczecina, ze Szczecina do Świnoujścia, ze Świnoujścia promem do Malmö, z Malmö wodolotem do Kopenhagi i z Kopenhagi pociągiem na party. I cała przygoda polega na tym, że to był 95 rok, zima była sroga i żeby wszystko dopiąć i dojechać na czas, trzeba było wyruszyć 25 grudnia, czyli w dzień po Wigilii w Polsce, w zimie w 95 roku i wszyscy najebani, wszystko stało i po prostu tragedia. I jakoś doczłapaliśmy na ten dworzec w Bydgoszczy. I mieliśmy pociąg z Bydgoszczy do Szczecina przez Poznań. Taka trasa była wtedy. Ale to był cały czas ten sam pociąg. I ten pociąg niemiłosiernie miał obsuwy w ogóle, ale mieliśmy naprawdę dużo czasu. I on był cały pusty. On był po prostu pusty, bo nikt nie podróżował 25 grudnia z Bydgoszczy do Szczecina. I w tym pociągu było zimno, ale był cały przedział ten pierwszej klasy, taki z zajebistymi przedziałami, gdzie grzali niemiłosiernie i tam w jednym przedziale siedzieli konduktorzy rewizyjni i chlali wódkę w ogóle, oni nawaleni byli. I my z Zephyrem tam wyszliśmy na czuja, zajęliśmy jeden przedział i tam sobie zapaliliśmy papieroski, rozrywamy wódeczkę i nagle otwierają się drzwi, wchodzą ci konduktorzy i tam, co tutaj, panowie? A my, ale proszę bardzo, oni, a to spoko. I usiedli i rozlewaliśmy wódeczkę i tam my powiedzieliśmy, czym się zajmujemy i dlaczego jedziemy i w ogóle biletów nie sprawdzili, nic. I w pewnym momencie tam się tak rozochocili, że dawaj im. I wiesz, zdjęli te marynary i dali nam się przebrać. I wiesz, i mówią, idź młody kurwa, idź. I Zephyr szedł przez cały pociąg tak długo, aż kogoś spotkał, bo tam jakieś jednostki były. I tam bileciki do kontroli i dawali ludzie i wiesz, a ci tam za nim wiesz, totalne pogwałcenie wszelkich reguł, stary, nie? Ale kto o tym wtedy myślał? A dla nas przygoda życia, nie? Jedziemy na tego Intela. Kurwa, stary, z 30 osób jechało z Częstochowy, no bez kitu. Kurwa, i tak, siadamy do pociągu, przedział Bydlęcy, my zajmujemy 3/4 przedziału, nie dlatego, że jest nas tyle, tylko dlatego, że wszyscy mają tyle bagaży. Wiesz, monitor, komputer, klawiatura, coś tam, ten kurwa wziął taki komputer, ten wziął inny, ten coś tam. Oczywiście, dobra, zajęliśmy 3/4 tego przedziału, gdzieś tam z przodu siedzą jacyś ludzie, jeszcze pociąg nie zdążył ruszyć, kurwa wyciąga flachę, jabłcoka, i jedziemy z tematem. Stary, pociąg jeszcze nie zdążył ruszyć, wszyscy już są w sztok napierdzieleni i oczywiście, wiesz, zaczyna się bydło, natomiast to bydło różni się od takiego kurwa zwykłego bydła ze stadionu tym, że owszem, rzucamy kurwami, klniemy, tylko to jest klęcie kurwa na to, że Motorola 030 ma za mało mipsów w stosunku do czegoś innego. Kurwa, czemu te chuje skonstruowały źle kurwa procesor? Że mogli wstawić inne bramki logiczne, ale nie, skurwysynom się nie chciało, bo chcieli pojechać po kosztach. Wiesz, i tak dalej. Stary, wiesz, myśmy się dobrze rozumieli. Po jakichś 30 minutach pierwszy kurwa z postronnych pasażerów się wkurwia, wstaje jakiś starszy koleś i zaczyna nas opierdalać, że robimy bydło i żebyśmy się w ogóle... Nie, że robimy bydło i żebyśmy się w ogóle zamknęli, no bo co to jest? Ktoś tam coś mu rzuca, tam typu spierdalaj. No więc ci ludzie w ogóle wychodzą, zostawiają ten przedział dla nas i tam się zaczyna kurwa jedno wielkie party. 3/4 ludzi jest ochlanych, kilka osób jest kurwa trzeźwych, bo na przykład wiozą swoje komputery. Większość z tych, którzy są nawaleni, też wiozą swoje komputery, a wtedy kurwa komputer był dużo warty. Więc sobie wyobraź, kurwa, nastolatek ze sprzętem kurwa za 4 czy 5 wypłat twojego rodzica i kurwa jest kompletnie najebany, bo w ogóle w dupie coś się z tym sprzętem dzieje i kurwa świetnie się bawi i rozmawia na przykład o wyższej złożonej matematyce.
Kompletnie kurwa po pijaku. Dobra, stary, dalszy etap kurwa tej podróży, jak już się wszyscy dobrze kurwa zrobili, Dawid kurwa, nagle przypomniało się Dawidowi, który był razem z ping-pongiem, że mają miętkie narkotyki, no to wyciągają miętkie narkotyki, no to nie będziemy w przedziale palić, no bo przecież kultura zabrania, no bo na fajka się wychodziło do tego, wiesz, jak były te łączniki między tymi przedziałami. Tak. Wychodzimy do tego kurwa łącznika, tam się przenosi impreza i tam tych ludzi jest coraz więcej, tam wszyscy już jarają szlugi, kurwa poniekąd marihuanę i w ogóle wszyscy są skuci na maksa, ale cały czas kurwa wszyscy gadają stary o wyższej matematyce, komputerach, procesorach, o tym jak się będzie rozwijał przemysł informatyczny i czemu moja muzyka jest lepsza niż twoja, bo ja mam niekradzione sample i tak dalej, i tak dalej. I stary kurwa w jednym kurwa wielkim jebanym apogeum stary wchodzi do tego kurwa łącznika kanar, żeby sprawdzić bilety. I teraz stary, ja sobie zapamiętałem taką sytuację, stoi kurwa nawalony katana na uchu, ktoś tam i wiesz, tu Motorola 030, Rape the DSP, coś tam, co. I ten kurwa kanar tak staje z boku i tak nie śmiał, panowie, bilety do kontroli. Każdy ma go w ogóle w dupie, bo każdy, wiesz, jedzie na temat tych kurwa tam jakichś procesorów, czegoś tam, panowie, bilety do kontroli. Nikt go nie zauważa. I ja stary widzę, jak ten gościu się na nas patrzy i tak machnął ręką i poszedł. No bo wiesz, w sumie no co, no, stoją kurwa jakieś nerdy, gadają kurwa nie wiadomo o czym, owszem, klną jak szewc, ale pomiędzy tymi wszystkimi kurwami i spierdalaj występują wyrażenia typu 2m kwadratowy, kurwa, root mean square, do potęgi 16, bramka logiczna, kwateriony, załaduj bity na stos, wiesz, w ogóle gościu, gdzie ja kurwa jestem, wiesz? Jakiś Matrix stary, o co tu chodzi? I koleś się obraca i wychodzi w ogóle bez żadnego tego. Ja natomiast tkwię w Częstochowie i nawet nie ma mowy, żebym mógł pojawić się na Rush Hour 78. Moje życie jest żałosne. Nie zdaję sobie wówczas z tego sprawy, ale właśnie koło nosa przychodzi mi złoty okres amigowej demosceny. Wkrótce potem nie ma w zasadzie po co jeździć na copy parties. Amigowe imprezy powoli cichną i ustępują miejsca scenie pecetowej, która zaczyna przeżywać swój rozkwit. Szczyt sceny, tak, amigowej. Wtedy, kiedy pecety jeszcze tam gdzieś się, powiedzmy, w tle przewijały, a ta Amiga jednak sobie tam stała na piedestale i wszyscy na to robili i się potrafiło zjechać 500 osób na przykład na party, czy nawet więcej. I pamiętam, że takie pierwsze poważne party, na które pojechałem, to był właśnie Intel Outside 2 w Warszawie. No i później to już tak były party praktycznie co 2 miesiące, także właśnie Gravity w Opolu, do Poznania jeździliśmy na jakieś partie, też nie pamiętam co tam było, bo nie pamiętam już w tej chwili nazw, ale naprawdę harmonogram był dosyć napięty, no i jak na chłopaków, którzy chodzili jeszcze do średniej szkoły, to fundusze jednak trzeba było gdzieś znajdować, bo co prawda spanie to było tam, gdzie się umarło akurat, albo gdzie się położyło, ale mimo wszystko trzeba było dojechać i ten alkohol też za coś kupić. Pamiętam, raz chyba pojechaliśmy na drugi koniec Polski gdzieś do Ornety na 3-dniowe partie strasznie hardkorowe. To było akurat atarowe, zlot atarowców, ale mieliśmy właśnie Cedyń był, z Atari był Konop i jeszcze było parę osób, które później robiły jakieś dema na Atari pod odbytem właśnie, sekcja Atari była. Demo się zaczyna i tam jest kurwa zobrotator, no dobra, spoko, wszystko fajnie. I później wchodzi taki napis, że to Mr. Goraudini. No część ludzi to przeczytała, no i skumali, że zaraz będzie Goraud. I kurwa, słyszysz jak ten napis się pojawia i słyszysz na sali, tam se jaja robią, zaraz będzie beka. No i kurwa, odpala się ten Goraud Konopa i ja pierdolę, co to jest, nie? Po czym kurwa wchodzi napis Doom. I już kurwa nie ma tych pogardliwych krzyków na sali, tylko wszyscy czekają w napięciu co będzie. A myśmy jeszcze w Eskikerze zrobili taki patent, to był mój pomysł. Z czego jestem dumny, że Konop, to jak odpalisz tego Duma, to go na początku odpal spierdolonego, żeby się tekstury zjebały. Ja jeszcze, wiesz, specjalnie popsuję muzę, że niby się coś tam stało, nie? I kurwa dobra, wchodzi ten napis Doom, odpala się Wolfenstein, oczywiście zjebany, wszyscy ha i kurwa nagle ten Wolfenstein się, wiesz, przełącza w normalny tryb. I kurwa taki stary ryk na tej sali, ja pierdolę, kurwa! Wiesz, Jezu, co to jest? Kurwa, brawo, wiesz. Stary, kurwa, 120 decybeli jak nic, kurwa.
pojechaliśmy kurwa w 96 na Ornetę, to w pociągu jechałem ja, Konop, Muciak, jeszcze Titus, nasz grafik i Jogurt. I oczywiście siedzieliśmy, oczywiście pociąg był kurwa Bydlęcy, nie? Przedziały te Bydlęce i myśmy oczywiście siedzieli w środku. Jeszcze Konop miał wtedy fazę na kurwa chlanie denaturaty, znaczy chlanie w cudzysłowie, nie? Bo to wiesz, żule, dykta, jagodzianka na kościach, te sprawy. I stary, kurwa, wyjeżdżamy z Częstochowy, oczywiście flaszka, jest fajnie, wesoło, ha, ha, hi, hi, dojeżdżamy do Warszawy, nawet kurwa nie wiadomo kiedy, ale dojechaliśmy do Warszawy. W Warszawie wsiada jakaś kurwa brygada, która jedzie nad morze, nie? Jacyś tam, wiesz, kurde, młodzi ludzie, albo w naszym wieku, albo trochę starsi, nie? No i oni wsiadają do tej przejściówki, no i my im od razu mówimy, żeby sobie w ogóle darowali łażenie po przedziałach, bo i tak nie ma miejsca, no ale oni to i tak postanawiają sprawdzić. Oczywiście w ciągu 5 minut, kurwa, wracają, no faktycznie nie ma miejsca. Dobra, git. No to siedzimy, nie? Oni sobie poszli w jeden kąt, wiesz, w jedną połówkę, my w drugą, my już mamy flaszkę otwartą, po 5 minutach oni też otwierają flaszkę, jest fajnie, jest impreza, no nie wszyscy się goszczą, wiesz, wymieniamy się coś tam. No tyle, że my już, kurde, chlejemy od Częstochowy, nie? A oni ledwo co wsiedli, no my już jesteśmy zdrowo ugotowani, nie? A oni tacy na trzeźwo. I kurwa, stary, pamiętam akcję, jak już, wiesz, Konop taki zdrowo, kurde, zrobiony, coś tam, kurwa, rozmowa zeszła na denaturat, nie? Coś tam. Już pomijam fakt, że kurwa w trakcie tej jazdy były rozmowy między dwoma programistami typu, wiesz, jak zakodować Torusa o 512 trójkątach, kurwa, w jednej ramce, bla, 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 nie? I kurwa w trakcie tej rozmowy Konop już taki zdrowo, kurwa, zrobiony, wiesz, bo ja to się napiję dynksu, nie? I kurwa nie wiem, któryś z nas do niego, pierdolisz, wcale się nie napije. Co, ja się nie napiję? Dawaj, nie? I któryś mu tą flaszkę, no to masz, napij się. Jak on, wiesz, niewiele myślał, kurwa co, ja się nie napiję? I wiesz. Dobra jagodziana. I kurwa, jak ja stary pamiętam, tam laska siedzi po drugiej stronie. Tam wie, oczy takie jak 5 złotych. Ty, ale to nie jest denatura. Ale jak on mówi. Co? Nie wierzysz? Powąchaj! Wiesz, ta panna już w ogóle, Jezus Maria, co tu się dzieje, wiesz? Goście przed chwilą rozmawiali o wyższej matematyce, a teraz z denaturatem jadą. Gdzie jestem, nie? Stary. To była kwestia socjalna, wiesz, spotkać się ze znajomymi, z którymi dawno się nie widziałeś. Oczywiście tak, pogadać o demoscenie i wypić co nieco lub dwa. Jak pamiętasz jazdy na party? O, to było niesamowite. Bo to już było party, prawda? To było niesamowite przeżycie. W pociągach duża ilość znajomych, wszyscy pijani, głośno rozmawiający, krzyczący, śpiewający. Kiedyś było inaczej. Ludzie bardziej byli ze sobą w kontakcie, dużo rozmawiali, przyjaźnie kwitły. To były niesamowite czasy dla takiej przyjaźni ludzkiej. Poza tym przyjeżdżali ludzie z całej Polski. To były różne kultury, różni ludzie. Kurwa, 10 minut później, dosłownie, mija 10 minut. Kurwa, i wiesz, zjazd, nie? Konop już jest w ogóle naładowany na maksa, Jogurt już też ledwo co żyje, no i się zaczyna, kurwa. Najpierw, wiesz, Jogurt, kurde, poszedł do kibla, znaczy to chyba był Jogurt, poszedł do kibla, wrócił, oparł się o ścianę, tak jak masz tą ścianę, wiesz, wraca i kurwa zjeżdża. I zastygł w tej pozie, nie? Konop obok siedzi, wiesz, Konop siedzi obok, kurwa, w kucku tureckim, nie? I coś tam Jogurt już w ogóle zero, kurwa, kontaktu, nie? Cyk, śpi. Stary, 3 minuty później jedzie z gruzem, kurwa. Stary, 5 minut później, kurwa, wiesz, Konop na podłogę. Człowieku, 30 sekund jesteśmy kurwa sami w tym przejściu. Tam ci ludzie, wiesz, jak zobaczyli co się dzieje, to spakowali się, wyszli, nie? Kurwa, jako jedyni trzeźwi, znaczy ja to byłem naprawdę mało trzeźwy, bo byłem kurwa już tak stary zrobiony, że gdzieś szedłem do kibla
I kurwa krzywo wstałem i mi wyskoczyła kuźwa łąkotka w kolanie. Wiesz, miałem taką pulwę na kolanie i kurwa stwierdziłem, no dobra, jestem pijany, to jakoś to wcisnę na siłę, nie? Oparłem się o ścianę i wcisnąłem, no dobra, spoko, nie? Stary, kurwa, wychodzę do kibla, wiesz, jeszcze tam z tą łąkotką jazda, wracam z kibla, a tu tak, kurwa, Jogo leży zażygany, Konop, kurwa, wygenerował fraktala centralnie na środku podłogi, Muti, który jako jedyny nie pił, wiesz, siedzi z takim, kurwa, niesmakiem, bo tu śmierdzi wszystko, i Titus, który też jest na chodzie w miarę, też tak, no kurwa, co tu teraz robić, wiesz, ja się tak patrzę, mówię, ja pierdolę, chłopaki, musimy to kurwa posprzątać, przecież jak tu będzie kurwa kanar, to mamy przejebane. I stary, tacy naprani te żygi w ogóle sprzątają. Przyszłość polskiej informatyki, kurwa, człowieku. True story, bro, kurwa. Tak, no, myślę, że nie jesteśmy jedyni, którzy tak kurwa skończyli, no ale no tak, to właśnie tak to kurwa wyglądało. Odbyt design. Byłem tam. W pewnym momencie wszyscy zaczynamy to odczuwać. Niedobitki naszej ekipy ogarnięte nostalgią zaczynają tęsknić za starym scenowym klimatem, a ja coraz częściej marudzę o mojej lamerskiej niedoli. W takich właśnie okolicznościach powstaje Syf Party. Kameralne kopy party odbywające się za każdym razem u kogoś innego. Nasze częstochowskie Back to the Roots, bowiem tak właśnie narodziła się demoscena od małych lokalnych imprez, czasami odbywających się u kogoś w pokoju albo garażu, gdzie grupa nerdów mogła się spotkać, żeby spokojnie pokopiować warez. Dla nas miało to drugorzędne znaczenie. Najważniejsza była impreza. Na party, oprócz alkoholizacji, było też oczywiście demo compo, ale crazy. Normalne demo nie miałoby nawet szans przejść selekcji. To raz w Raciborzu byłem bodajże i no to u ciebie organizowaliśmy, to były partie lokalne bardzo i były krzesełka poustawiane i żeganie do skarpetek, ogólnie takie klimaty. Wtedy powstały Syf Party i Antyparty. Syf Party i Antyparty. No to też był ciekawy okres. To jeszcze był amigowy okres. No. Robiliśmy raz u ciebie, raz u mnie było zrobione party. Normalnie były compo, były graphics compo, music compo, demo compo. Wyglądało to ciekawie. Myślę, że na małą skalę oczywiście to było 10 osób gdzieś w tych okolicach i LAN party, kupę komputerów, każdy znosił monitory i naprawdę wyglądało to dosyć jak takie małe komputerowe, amigowe demo party z potworną ilością alkoholu. W trakcie imprez odbywały się też crazy kompoty, takie jak Spiritus Compo czy najlepsza dupa imprezy Compo. W szczytowym momencie naszych crazy parties mieliśmy ponad 20 gości, zazwyczaj stłoczonych w klaustrofobicznym pokoju i robiących standardowe scenowe bydło. Pamiętam kilka takich ciekawych momentów, na przykład Jagoda, bardzo dobry ASCII artist, witający się z moją matką, ściskający w rękach skrzynkę nalewek wiśniowych. Dzień dobry, ja na party. Gdzie mam to pierdyknąć? Pamiętam, że moją matkę wtedy zamurowało, dopiero po chwili spokojnie odpowiedziała: tu proszę, niech pan położy w pokoju Bartosza. Jak widziałem logo Odbyt Design, zawsze czułem, że będzie coś hardkorowego. A skąd wziąłeś nazwę grupy? Właśnie siedzę przy grzybie, na który za moment będę zgrywać koncert Metaliki z Orkiestrą Symfoniczną San Francisco, emitowany przez pewną prywatną stację telewizyjną. W oczekiwaniu na transmisję pogrywam sobie w Legacy of Kain. Bardziej niż na gameplayu skupiam się na aspektach technicznych. Ile poligonów mają postaci, jak nakładane są tekstury, z niedowierzaniem oceniam ilość FPS-ów. Stara dobra karta Apollo 4040 na Amidze pewnie z 2 klatki by wygenerowała. Myślę. No właśnie, Amiga. Przyjaciółka przestała dla mnie istnieć jakieś pół roku temu. Tego zimnego wieczora nie zdawałem sobie jeszcze sprawy z tego, że pewien niesamowity, pokręcony i anarchistyczny okres mojego życia dobiegł końca. Właśnie zaczyna się koncert. Nie mogę wierzyć własnym uszom. Zaczynają od Ecstasy of Gold, Ennio Morricone. Motyw z westernu Sergio Leone, The Good, The Bad and Ugly. No właśnie. PC był tym, czym kolej parowa dla Dzikiego Zachodu, która zakończyła czas chaosu, kreatywności i przygody, wprowadzając za to nudne czasy korporacji.
Kumple scenowcy poszli w swoje strony, szukając własnej ścieżki życia. Część porozjeżdżała się na studia, część została, ale zapadła się pod ziemię. Większość sprzedała Amigi i pokupowała grzyby i konsole do gier. Kiedyś zatwardziali fanatycy Amigi, gardzący PC-syfem, a dziś zdrajcy. Na tym to chyba polega, że porzucamy ideały po to, żeby spokojnie móc płacić rachunki i w duchu zaklinamy rzeczywistość, żeby wszyscy zostawili nas w świętym spokoju i dali nam robić to, co chcemy. Po cichu, niezauważalnie, aż do śmierci. Niczego już nie tworzymy, tylko konsumujemy. A nawet jeśli ktoś pracuje kreatywnie, to tylko po to, żeby nakręcić machinę kupna i sprzedaży. Wyglądając przy tym równie żałośnie co Charlie Chaplin w Światła Wielkiego Miasta. Taka tam dygresja starego amigowca. Może Amiga poszła w odstawkę, może spotkania ze znajomymi stały się już równie częste co wizyty u proktologa i sprzedaliśmy nasze Amigi za garść srebrników, żeby kupić grzyba, ale do śmierci od Byt Design było jeszcze daleko. Dzięki scenie na pewno ta grupa, która zaczęła, wyodrębniła się właściwie, bo od Byt Design było dużo ludzi, przewinęło się przez ten czas sporo osób, ale tak naprawdę trzon stanowiły osoby w Częstochowie i trzon stanowiły osoby na Amidze, a na sam koniec to się wszystko skurczyło do tak naprawdę sekcji filmowej, gdzie znowu przyszło parę osób, które już nie było wymyślania ksywek od dupy, tylko już było robienie pod nazwiskiem jednak tych filmów i przynajmniej części z nich. Pewnego ranka budzę się z wyraźnym obrazem końcówki snu. Widzę księdza w stroju superbohatera, biegnącego alejami Częstochowy. Peleryna powiewa mu na wietrze, a tożsamość skrywa maskę. Szybko wyskakuję z łóżka, zakładam ciuchy, wskakuję w buty i wybiegam z domu. Za moment jestem już u ucha, któremu streszczam ten natkniony pomysł. Ale co? Demo chcesz z tego zrobić? Pyta uchu. Nie, film. Dobra, jak to nazwiemy? Potrzebujemy inspiracji. Biegnę więc do monopolowego po procenty. Zaczyna się burza mózgów, po której na skrawku papieru mamy już i scenariusz, i tytuł. Kapitan Taca! Preprodukcja poszła gładko. Mieliśmy ogromne szczęście, ponieważ moja babcia, wspaniała krawcowa, uszyła nam z resztek jakiegoś niebieskiego materiału niesamowitą sutannę. Kostium wiernie oddawał realia i był bardzo zmyślnie wykonany. Posiadał niezliczoną ilość guzików, tak jak oryginał, ale był zapinany na sprytnie ukryte haftki. Miał też specjalne otwory na koloratkę, którą na szybko zrobiliśmy z pustej paczki po fajkach. Pamiętam, że w noc przed zdjęciami, będąc w stanie mocno wskazującym, malowałem kostium czarnym akrylem, przy okazji malując podłogę w pokoju. Efekt końcowy w obu przypadkach piorunujący. Drugim mocnym atutem naszej produkcji była kooperacja z lokalną grupą filmową Banda Idiotów, swego rodzaju filmowym odpowiednikiem naszej amigowej działalności. Mieliśmy więc drugi team z operatorem z własną kamerą i aktora do roli agenta. Jednak o mały włos, a produkcja nigdy nie doszłaby do skutku. Przez około 3 tygodnie nasza brygada nie mogła się za cholerę zsynchronizować czasowo. Tak właśnie wyglądało życie w czasach przed telefonią komórkową, internetem i social media. W końcu udało się. Wszyscy pojawili się na planie. Jedną z pierwszych scen kręciliśmy w kościele. Oczywiście bez żadnego pozwolenia. Spodziewałem się problemów, ale o dziwo nic nie zakłóciło nam pracy. Przenieśliśmy się przed kościół, aby nakręcić finalną scenę walki na krzyżach. Gdy nagle pojawiła się zakonnica z pretensjami. Chcąc ją udobruchać, spokojnie wyjaśniłem, że kręcimy film o odwiecznej walce dobra ze złem. Moja niewinna twarz w połączeniu ze słodkim głosem zadziałała. Mamy więc finał. Pozostała nam scena samospalenia. Polewamy naszego aktora benzyną do zapalniczek. Chłopaki, tylko nie lejcie za dużo. Nie chcę się zjarać. Dążymy do realizmu. Nie poświęcisz się dla sztuki? Spoko. Żartuję, spoko. Nie bój się nic. Kostium jest jeszcze mokry od farby akrylowej, ona jest na bazie wodnej. Nie powinno się nic stać. Oczywiście, nie mamy żadnych środków bezpieczeństwa, jak gaśnica, woda. Nawet pewnie kondomów też nie posiadamy. Piachu ma za to resztkę nalewki wiśniowej. Podpalamy agenta. Akcja!
To tak naprawdę było kilka scen, które wyście chyba jednego dnia nakręcić. Dosłownie, Tak, jednego dnia. Surynianem, Po prostu pomysł był jeden, że wy chcecie nakręcić, że jest ksiądz i on biegnie przez miasto, nie? I potem jeszcze była jakaś walka sfilmowana, było zbieranie na tacę sfilmowane i w sumie tyle. Ale nie, to była dokrętka, wychodzenie z budki telefonicznej. To była dokrętka. To była dokrętka. Także tak naprawdę cały pomysł filmu się opierał na tym wiesz... Ksiądz biegnie przez Aleje Częstochowskie i wcześniej właśnie ta walka z księdzem i coś tam. Także ja wierzę, że tam był jakiś skrypt. Na tym w ogóle etapie ja nie byłem w żaden sposób w ogóle w to z projektem związany. Dopiero chyba pierwszego dnia, czy pierwszy weekend, jak ty zacząłeś się zbierać za montowanie tego, i tam miałeś już jakiś pomysł chyba na to i tam mi mówili, że może jakieś efekty byśmy porobili, a ja wtedy już dosyć dobrze sobie radziłem w Mai. I tak naprawdę dopiero w czasie postprocesingu dopiero ten projekt zaczął powstawać. Znaczy w sensie tak dopiero się kreować, o czym to w ogóle będzie opowiadało, co tam będzie się w ogóle działo. Także były dokrętki, robiliśmy dokrętki takie małe nawet między sobą właśnie jak taca jest przekazywana z rąk do rąk, że tak powiem. Była dokrętka właśnie jak Uchu wychodzi na sam koniec, ponieważ nie mieliśmy zakończenia filmu, jak Uchu wychodzi z budki telefonicznej pod McDonaldem w Częstochowie. No i tak jak mówię, to był bardzo pod względem efektów specjalnych dosyć ciężka produkcja. I pamiętam, to chyba myśmy nawet szykowali na jakiś konkurs filmów w Częstochowie. Udało się zrobić dosyć fajne efekty właśnie wtedy tych palącego się ciała, bo to było właśnie, tak jak mówię, to było pierwsze podejście do modułu live w ogóle w Mai, gdzie można było synchronizować kamerę wirtualną z obrazem z kamery rzeczywistej i potem do tego wrzucić scenkę i żeby to wszystko się ładnie synchronizowało jak augmented reality. I to mieliśmy zrobione, był zrobiony dym czy kurz za biegnącym księdzem Uchem. Którego nie było. De facto ta scena Którego w ogóle tak. Scena była zupełnie sfejkowana, zdjęcie było po prostu stałe zdjęcie. Profil księdza był po prostu zwykły, wycięty, czarny profil ludzki w sutannie i masa dymu za nim. Ale też nawet w tych scenach, jak on biegnie przez aleję, tam był dodawany i bardzo fajnie to wyszło właśnie, jak był dodawany kurz za nim. Także to było właśnie pierwsze podejście do takiego montażu filmu rzeczywistego z materiału wideo z czysto wyliczoną scenką. Największy problem, jaki miałem, chodziło o scenkę, gdzie było zdjęcie Watykanu i nad Watykanem zbierają się chmury. I generalnie miałem bardzo fajnie przygotowaną scenę, tylko niestety na naszych komputerach nie byłem w stanie tego wyliczyć, więc chyba tak naprawdę scena, którą wszyscy widzą, gdzie takie chyba co pół sekundy klatka się zmienia, to jest tak naprawdę tyle, ile udało nam się wtedy wyliczyć tej sceny. Ta scena zupełnie inaczej by wyglądała, gdyby po prostu wszystkie klatki wyliczyć, bo tam to już było na partiklach liczone, to były volumetric particles i cała ta chmura się bardzo fajnie morfowała, także ale tak jak mówię, to są ograniczenia ludzi, którzy nie mają dostępu do render farms i do maszyn, profesjonalnych maszyn do robienia efektów, nie? Scenka scenką, ale żeby potem to wyliczyć w sposób, który byłby akceptowalny, niestety nie byliśmy w stanie tego zrobić. Takim szczytowym momentem odbytu był film, pod który odbyt nie jest podpisany, ale zrobił go odbyt, czyli Kapitan Taca. To było śmiesznie to wyszło, bo mieliśmy albo 2 albo 3 produkcje na ten sam festiwal, ale bodajże było zastrzeżenie, że każda grupa może wystawić tylko jeden film, więc Kapitan Taca poszedł pod innym szyldem zupełnie. A hip-hop poszedł w tym samym czasie pod szyldem Odbyt Design. Właśnie to był pierwszy teledysk w ogóle, który nakręciliśmy też. Między innymi na dworcu w Częstochowie do jakiegoś, kurwa, jak to ktoś w komentarzu na YouTubie skomentował, że to było skrzyżowanie
kalibru 44 z raperami z Nadwisły. Naprawdę. Jakiś dupy tekst kompletnie i ludzi to bawiło. Przynajmniej niektórych. No Kapitan Tasa to tak klasyk sam sobie powstał też dosyć spontanicznie z tego co pamiętam. Kapitan Taca. Kapitan Taca, mi przejdzie, tak powiem. A to był moment. Kapitan Taca, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale Kapitan Taca został skończony przed Matrixem, a potem wszystko zostało zgapione. To jeden z najpiękniejszych słów, jakie mogłem usłyszeć jako reżyser. Pomysł od księdza, który turlał ziemniaka po Częstochowie do filmu o księdzu, który do fabuły całej właściwie, nie? Także to też było ciekawe. A później się wszyscy porozjeżdżali, odbyt tak naprawdę pozostał dosyć nieaktywny niestety. Odbyt design. Starzy ludzie i maga. Moje pokolenie to ludzie, którzy przeżyli rewolucję przemian ustrojowych. Byli uczestnikami rewolucji technologicznej, a także trzeciej rewolucji – emigracji. Pewnego dnia około 12 lat temu obudziłem się w Częstochowie bez moich scenowych przyjaciół. Z dnia na dzień uciekli z kraju przed widmem bezrobocia i kiepskich zarobków. W tym czasie w Polsce, która dopiero co dołączyła do Unii Europejskiej, naprawdę nie było różowo. Nadal żyło się ciężko, kraj był zacofany technologicznie i wszędzie wokół w oczy kłuł brak perspektyw. Gdy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy, nastąpił prawdziwy eksodus. No, witamy tu w pięknej, słonecznej Szkocji. To, co tu widzicie, to wcale nie jest deszcz, to są efekty specjalne. No, tu nigdy nie pada. No, pogoda zajebista. No. I o czym tam rozmawialiśmy? Nie był to dla mnie najłatwiejszy okres w życiu. Szczególnie dlatego, że nie mogłem się odnaleźć w towarzystwie tych, którzy pozostali. Nikt z nich nie miał pojęcia o demoscenie i nie był nigdy częścią mojego klimatu. Czułem się jak samotny, usychający klocek wysrany na jakimś odludziu. Nadchodzi dzień, kiedy Uchu i Patty mają w końcu nawiedzić Londyn. To dla mnie jedno z najbardziej ekscytujących wydarzeń roku. Wspaniała okazja, żeby znowu zrobić razem coś kontrowersyjnego i przy okazji sprawdzić, ile jeszcze zostało hardkorów w tych 30-letnich skorupach. Kilkustronicowy scenariusz z zarysem dialogów powstaje pewnego słonecznego popołudnia. W przerwie w pracy, gdzieś na trawniku w Ealing Broadway, londyńskiej stolicy Polaków, o których właśnie ma być film. Wisienka na torcie to fakt, że wystawiliśmy tę produkcję na naszym ulubionym festiwalu w Częstochowie. Nawet nie chodziło nam w tym momencie o żaden skandal czy rozgłos. Akurat tak się złożyło, że przypadkiem miałem być w Polsce podczas festiwalu. Czemu nie? Okazuje się, że w tym roku przewodniczącym komisji jest Jacek Bławot, któremu nasz mały film bardzo przypadł do gustu. Tak bardzo, że nalegał, aby dać nam, ku zgorszeniu organizatorów, pierwszą nagrodę. Stanęło jednak na drugim miejscu. No, historia lubi się powtarzać. Jeszcze w trakcie imprezy ruszam w kierunku kasy. Drugie miejsce wiązało się z całkiem przyzwoitą nagrodą finansową. Myślami jestem już w barze. Już prawie przy kasie ktoś łapie mnie za rękę. To jedna z organizatorek festiwalu. Panie Bartoszu, niech pan jeszcze nie ucieka. Nagroda nie zając. Ta, pan Jacek koniecznie chciał z panem porozmawiać, tylko teraz jest na kawie. Proszę jeszcze na salę na momencie. O tak, oczywiście, tylko ja właśnie muszę do toalety. A, to bardzo pana przepraszam. To do zobaczenia za moment. Tak, do zobaczenia. Kobieta znika, a ja ile sił w nogach biegnę do kasy. Pokazuję dyplom, dowód, inkasuję 2 kawałki i wychodzę na zimną, listopadową noc, by szukać dobrego miejsca na kolejny zgon. Nigdy się nie dowiem, czego ode mnie chciał pan Jacek Bławot. Wybitny dokumentalista, operator i całkiem niezły reżyser. Wiem za to, że Poloki to była ostatnia produkcja Odbyt Design po 15 szalonych i owocnych latach. Odbyt Design jest naprawdę totalnie wymiataczem. Kurwa, nie było lepszej grupy na Amiga scenie nigdy.